Cegły z rozbiórki mają dla mnie specjalną wartość. Poza tym, że mają grubo ponad 100 lat, tak jak całe to mieszkanie, to dodatkowo od początku były jego elementem. Hej, witam Cię w kolejnym filmie z serii remontowej. W poprzednim odcinku zaczęliśmy odkrywać cegłę, a w tym pokażę Wam finalny efekt. Jeśli spodoba Ci się ten film, zostaw pod spodem stosowną ocenę, a na kanale znajdziesz więcej filmów z tej serii. Parapet w studio, a raczej ta konstrukcja ulepiona ze śliny, piasku i cegieł, rozpadał się w oczach. Jeśli chcę, by ta ceglana ściana była całkowicie odkryta, muszę odbudować ten fragment muru. Miałem dwa pomysły, jak to odbudować. Jeden z pomysłów to po prostu ceglany parapet, czyli cegły ustawione na sztorc obok siebie. Drugi, odbudowa w tym samym wzorze co reszta ściany. Zdecydowałem, że opcja druga będzie lepsza, bo chcemy na tym położyć parapet ze szpiegu kwarcowego, coś trochę jak kamień. Przymierzyłem cegły, żeby odkuć tyle starej zaprawy, żebym zmieścił i cegłę, i zaprawę. Dziękuję Wam za informację, że nie powinno się gruntować cegieł przed położeniem zaprawy, bo zmniejsza to chłonność podłoża, ale te ujęcia są sprzed ponad 2 miesięcy, więc jeszcze ten ostatni raz zagruntowałem. No i to jest dla mnie super ekscytująca rzecz. W końcu zamiast burzyć zaczynam coś budować. Niestety nie mogę kłaść pełnej cegły, tak jak to pokazałem w animacji. Będę musiał tutaj trochę porzeźbić. Dużo fragmentów cegieł było dobrego rozmiaru już z samej rozbiórki, ale kilku brakowało, więc musiałem je pociąć. Pisaliście mi o tym, żebym używał do tego szlifierki kątowej z diamentową tarczą. Ja jednak mam tak dużo cegieł i brak diamentowej tarczy, więc mogę sobie pozwolić na zabawę w kamieniarza. I tak oto poszła pierwsza warstwa cegieł na pierwszym parapecie. Trochę to wyrównałem, trochę wypoziomowałem. Finalnie wygląda dobrze, a właściwy poziom ustawię na drugiej warstwie. Więc przymierzyłem pełne cegły, znalazłem kilka naprawdę ładnych z rozbiórki.
A tutaj widać, że niedokładnie wyczyściłem starą zaprawę. Cegła nie chciała się zmieścić w docelowym miejscu. Na drugim parapecie wymurowałem wszystko tak samo. Oglądając teraz te ujęcia po paru tygodniach widzę, że mogłem dać trochę mniej zaprawy. To jest fajne obserwować taką swoją krzywą uczenia się. Aha, i ta puszka, którą widać tutaj na dole, jeszcze nie wiem co z nią zrobić, ale na pewno nie będzie gniazdek na tej ścianie. I tutaj ogólnie było kilka problemów, żeby odzyskać taki oryginalny wygląd. Ponieważ wcześniej, gdy ktoś przygotowywał podłoże pod parapet, wykuwał cegły w bardzo nieregularny sposób. A tu został mi ostatni kawałek o bardzo konkretnym kształcie do dopasowania. Ułożyłem 5 pełnych cegieł i została mała przerwa. Po kilku dłuższych próbach udało się. Wymurowałem drugi, zostawiłem zaprawę do wyschnięcia i można się zabierać za czyszczenie cegieł. Ale najpierw spoiny. Na wcześniejszych ujęciach widać już w niektórych miejscach wyczyszczone. Ujęć z tego procesu mam naprawdę niewiele, a większość zasług przy tej morderczej robocie zbiera Agu. To ona z uporem pchała to do przodu w poprzednich filmach, jak i w tym aktualnym słychać wyraźnie w tle dźwięki jej pracy. Odsłaniamy powoli cegłę. Ta cegła w studiu jest chyba najfajniejsza. Bardzo bym chciał, żeby ona została z takimi wielkimi szparami pomiędzy kolejnymi cegiełkami, ponieważ wygląda to rewelacyjnie. No ale trzeba będzie to chociaż trochę zaspoinować. Robimy też trochę głębiej, żeby można było tą spoinę wetkać w głąb i dzięki temu będziemy mieli delikatną strukturę tych spoin, które będą lekko wgłębione. No i dzięki pomocy cudownych przyjaciół udało się trochę to przyspieszyć. And can destroy buildings for up to 5 miles from the explosion. Z pomocą wpadły czokolety. Zawsze dodatkowe pary rąk do pomocy. W końcu się można się poruszać tu bez strachu, nie? W poprzednim odcinku mówiłem, że tą cegłę wystarczy odtłuścić. Myliłem się. Tłuszcz tak bardzo wszedł w strukturę, że większość musieliśmy zetrzeć szlifierką oscylacyjną.
A w tle widać, jak dziewczyny wydłubują fugi w korytarzu. Ja w międzyczasie odkurzam ten ceglany komin i już teraz wygląda super. Wstępnie skończyliśmy. To jest masakra po prostu. Nie spodziewałem się, ile czasu to zajmie. Kolejna rzecz, nad którą się zastanawiamy, to jaki kolor fugi wybrać do tego. Tutaj mamy ciemną fugę, która wygląda całkiem spoko. Jak się z daleka na nią spojrzy, to robi naprawdę fajny efekt. Z drugiej strony jasna fuga trochę rozświetli to pomieszczenie, zwłaszcza, że ta ściana nie będzie oświetlona. Światło pada stąd. Gdyby ta ściana była ceglana, to ciemna fuga wyglądałaby spoko. Tutaj chyba jasna fuga będzie lepszą rzeczą. Możecie napisać ewentualnie w komentarzu, co sądzicie. Na pewno ktoś zaraz napisze, że głupim pomysłem było czyszczenie za pomocą nylonowych szczotek. Powiem szczerze, że próbowaliśmy różnych rzeczy. Mamy dwie szczotki nylonowe o różnej gradacji. Jedna to jest 80, druga to chyba 200, 160, nie jestem pewien dokładnie. W każdym razie wiem, że ludzie robią to za pomocą drucianych szczotek. Próbowaliśmy za pomocą drucianej szczotki to robić i powiem, niszczy to strasznie strukturę cegły. A my chcieliśmy tą cegłę utrzymać w takim, powiedzmy, jak najgładszym stanie, żeby wyglądało to po prostu, jakby ta cegła była zbudowana, a nie wyczyszczona później po, nie wiem, po na przykład tynkowaniu. Tutaj w kuchni cegła nie będzie odsłonięta, więc mogę wam pokazać mniej więcej, jak wygląda różnica pomiędzy trzema różnymi szczotkami. Zacznę od szczotki drucianej. Widziałem już wcześniej, jak taka szczotka zachowuje się w momencie, kiedy czyścimy na przykład metal, więc nie sądzę, żeby gliniana struktura mogła wytrzymać takie czyszczenie lepiej niż metalowa powierzchnia. Możecie zobaczyć, w tym momencie mamy lekko zabrudzoną, ale dość gładką cegłę w tym miejscu. Wystarczy lekko naruszyć, lekko dotknąć i już mamy tak naprawdę wyżłobienie. Jak będę próbować robić to delikatnie, to i tak struktura cegły jest bardzo mocno naruszona i tak naprawdę tracimy całą tą gładką powierzchnię. Szczotka o grubszej gradacji, to jest chyba 80, dostępna w większości sklepów budowlanych. Jeśli zrobimy to nieumiejętnie, robi dokładnie to samo co druciana. Jeśli zaś przyłożymy ją od frontu i zaczniemy czyścić w ten sposób, uzyskujemy dość gładką strukturę, ale nadal ta szczotka lekko narusza tą jakby powiedzmy odlewową, tą odlaną na cegle gładką powierzchnię. No i tu z pomocą przychodzi ostatnia ze szczotek, czyli ta o najmniejszej gradacji, czy największej, nie wiem jak to w którą stronę działa. Ta szczotka oczywiście wymaga trochę więcej czasu. Ale powierzchnia, którą uzyskujemy, jest gładka i tak naprawdę da się wyczyścić prawie do takiego stanu, jak była cegła prosto z odlewni, czy skądś tam są cegły, nie wiem. Także prawie wszystkie cegły mamy już wyczyszczone. To jest kuchenna cegła, która jest chyba najpiękniejsza i będzie z samego wejścia do mieszkania. Kurde, no na to się nie mogę napatrzeć. Mamy jeszcze jedno miejsce, również bardzo, bardzo blisko, bo w korytarzu. W tym miejscu ta cegła. Nie jest tutaj zbyt jasno, więc może tego nie będzie za bardzo widać. Ta cegła miała dla nas bardzo przykrą niespodziankę w postaci betonowego, nie wiem, zacieku, który idzie aż od samej góry, w tym miejscu i zlewa się aż prawie do samego dołu. I zastanawiamy się w dalszym ciągu, co z tym zrobić. Zaczęliśmy powoli czyścić tą cegłę i cegła wygląda sama w sobie spoko. I gdyby tak trochę się bardziej przyłożyć i wyczyścić też tą cegłę z betonem, to ten zaciek betonowy mógłby wyglądać, nie wiem, jak coś zamierzonego. Aga dodrapała do końca spoiny w korytarzu, więc zabrałem się za szczotkę i do boju. I w sumie to dobry moment, żeby lekko podsumować całą akcję. Zużyliśmy na wszystkie ściany około 10 szczotek. Każda kosztowała po 20-25 zł i to jedyny koszt w pieniądzach. Czasowo zajęło nam to prawie miesiąc. I tutaj również wiem, że są dużo lepsze i szybsze metody czyszczenia cegieł, na przykład piaskowanie. Ale my chcieliśmy to zrobić sami i przy okazji nauczyć się trochę obsługi narzędzi. Prądu nie jestem w stanie policzyć, ale na oko 10-15 ładowań akumulatora 5 Ah.
Halo? Siema. Podglądam cię przez dziurę. Co? Przez dziurę cię podglądam. Także dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeśli Ci się podobało, zostaw pod spodem stosowną ocenę. Nie przegap kolejnych filmów, te wchodzą co tydzień. I pamiętaj, cegła, cegła, cegła. Fajna rzecz.